Tam Adrianka walczy z muchami, z osami. Witajcie, witajcie. Adrianna skończyła walkę z osami, a ja się z Wami witam z Sardynii. Na naszym kanale w chwili obecnej jeszcze lecą filmy z Chorwacji, potem będzie seria z Norwegii, a tutaj taki jeden odcinek wyprzedzamy. Dlaczego? Dlatego, że dziś muszę zrobić test EcoFlow, panela EcoFlow, który będzie nam ładował całkowicie rozładowany powerbank. My z tym powerbankiem praktycznie jeździmy cały czas. On naprawdę nam się przydaje. Oprócz tego, że tam mamy 2 razy po 200 2 razy po 100 w bateriach, to ten EcoFlow jest przydatny. Ale jak on realnie ładuje podczas takiego pięknego, słonecznego dnia, bo możecie zobaczyć, że dziś raczej będzie taki piękny, słoneczny dzień. Tutaj jesteśmy nad plażą. Adrianka zaraz zejdzie na plażę, a ja będę mógł prowadzić testy. Dobra, ja się zbieram do rozłożenia tego i odpalenia. Panel rozłożony, EcoFlow tam jest schowane w cieniu. Ja Wam mogę pokazać w tym momencie, że ono zaczyna ładować. Jest godzina dokładnie 8:10 i ono ładuje 51 wacików. No i niby mówi, że będzie nam tutaj ładowało 12 godzin. Więc na pewno jak słońce zmieni trochę kierunek, to my to przestawimy na drugą stronę, a na razie niech będzie w ten sposób. Dobra, więc teścik rozpoczynamy. Słuchajcie, minęła niecała godzina na naszego testu. Słoneczko już jest trochę wyżej. No my cały czas, jak widzicie, ładujemy 58 wacików. Mamy 7% w niecałą godzinkę załadowaną, no ale mówi, że w obecnym stanie przy takim ładowaniu 10 godzin, tak? Więc powiem tak, wrócimy za godzinę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało za godzinę. A tutaj jest teraz godzina 9 i ludzie na plażę jeszcze nie przyszli. Dobra, mamy godzinę później, jest 10:01. Moc to jest 61 W ładowania. Załadowało nam się już 18%, tak? No i no niby mamy jeszcze do pełnego ładowania, jak wskazuje, 9 godzin, tak? Tam już, jak widać, ludzie na plaży zaczynają się pojawiać. My potem też zejdziemy na tą plażę. Na razie prowadzimy test. Słuchajcie, widzimy się tutaj za godzinę, ale ja się tak zastanawiam, czy zmienić trochę kąt. Ja zmienię trochę kąt i zobaczymy, czy będzie to miało jakąś różnicę w tym ładowaniu. Słuchajcie, zaczniemy od jak widzicie, jak jest na płasko, to jest 24 W na płasko. Więc spróbujemy ustawić sobie tak do słoneczka. No i co? Uzyskaliśmy 56, 63, czyli jak jest tak prostopadle do słońca, jak jest prostopadle do słońca, to jest lepsze. No ale widzicie, nie mogę wycisnąć więcej jak
63 o godzinie 10 w pięknym słońcu na Sardynii z takim już widokiem. Wracamy za godzinę. No i wracamy do naszego testu. Słońce już trochę jest bardziej pionowo z góry. Jak widzicie, 61 wacików cały czas. Już mamy 35% naładowane, czyli można powiedzieć, słuchajcie, że jest w 1/3 naładowany. On tu pokazuje 7 godzin i chyba te 7 godzin to nie jest prawda. Chyba te 7 godzin to nie jest prawda, bo tak naprawdę w 1/3 jest załadowany w 2 godziny. No w 3 godziny się załadował w 1/3. No dobra, no zobaczymy. Test na razie trwa. A nie wiem, czy widzicie, na plaży już jest komplecik prawie, że mamy godzinę 12. Więc ja wracam do Was za 2 godziny. Co prawda nie minęło jeszcze 2 godziny, ale ja sobie tak pomyślałem, że teraz go wezmę i przestawię już na tą stronę kampera, bo słońce już tak przechodzi, że na tej stronie może świecić. No i zobaczymy, jak to będzie, jak z tej strony on będzie świecił. Idę go przestawić. Ok, dobra, słuchajcie, jest przestawione. Trochę nam tu spadło na 59. Jak widzicie, nam tu spadło na 59. Ja to teraz tak pokażę. No, na 58. Pewno może jakbym kąt zmienił, to może by było inaczej. Spróbuję zmienić kąt i zobaczymy, czy zmiana kąta coś da na leżący. O. Na taki. No, można powiedzieć, że zmiana kąta trochę dała. 71 żeśmy wycisnęli w ten sposób, a teraz go położę już na sam dół. Położę go po prostu płasko na ziemi. Jak widzicie, jeżeli jest płasko na ziemi, to na razie to jakby słabiej, więc on ten kąt musi mieć delikatnie podniesiony. Wracam do tego kąta, którego miałem nastawionego. Wtedy było 70 parę wat.
No, jak widać, on tutaj już od razu wskoczył na 69. Może to się zaraz zmieni, podejdzie więcej, ale mamy tak za 10:12 i tutaj wyciskamy 69 W, czyli 36% akumulatora. No i widok na naszą plażyczkę, którą mamy przy Isola Rossa. Słuchajcie, można powiedzieć, że minęło już ponad 4 godziny w takim słońcu. Teraz mamy godzinę 13:30 i no niby słońce jest już prawie, że pionowo. Ja w sumie nie wiem, czy zostawić je pod tym kątem, czy trzymać. Ja spróbuję położyć je teraz na ziemi i zobaczymy, czy będzie zmiana, ale tak czy siak mamy 56% już naładowane. Po 4,5 godzinach ładowania ponad połowa, więc faktycznie on gdzieś tam się nie mylił, bo jeszcze 4 godziny w takim słońcu, przy takim natężeniu, to by był załadowany. No ale szkoda, że ten panel ma tylko 74 W, a ja mam panel 160 W, więc nawet nie wyciąga połowy. Nie wiem, kiedy by miał wyciągać, w jakim momencie miałby wyciągać tą połowę, ale zobaczymy. Ja go teraz położę i zobaczymy, czy się zmieni to ustawienie, to natężenie. No i tak, jak widzicie, leży panel i zmieniło się trochę na gorsze, więc tak naprawdę on musi być pod kątem, bo jak leży, to jest lipa. Więc my mu zrobimy ten kąt z powrotem, zobaczymy, ile tym razem wyciągnie, bo teraz mamy niecałe 40 W, 39 dokładnie. No i zmiana kąta dała nam 68, no trochę gorzej jak było, bo było 72, więc chyba trzeba jeszcze podnieść. Podniosę delikatnie i zobaczymy, jak będzie, jak go podniosę. Chociaż, no dobra, podniosę jeszcze trochę. Podnieśliśmy go, no i jest 61, czyli efekt był taki, że lepiej było go nie ruszać, bo wyciskał już prawie 70. No, słońce mamy tam prawie, że w zenicie, jest mega wysoko, jak widać. No i to chyba jest jego maks możliwości, bo ja jestem z nim zwrócony idealnie w stronę słońca. Spróbuję go dać jeszcze trochę bardziej pionowo, już 3. raz, i zobaczymy, czy to coś da. No, jak widzicie, pogorszyło sytuację, więc chyba musi być
bardziej prostopadły do słońca, aniżeli na ten. No dobra, obniżamy go i już go tak zostawimy. No, w tym momencie mam 57 wacików, czyli gorzej aniżeli miałem zanim go ruszałem, chyba że to gdzieś się tam zmieni, za chwilę coś podejdzie. Tak czy siak, on tam się oczywiście było. Oczywiście jest zmiana od razu czasu, mówi, że jeszcze 5 godzin 42 minuty. Z jednej strony za cały dzień powerbank się załaduje, tak? No ale szkoda, że panel, który ma 160 wacików, ładuje tylko z mocą teraz 58. No i co w sumie musiałbym gdzieś szukać takiego idealnego ustawienia i co godzinę czy co dwie go gdzieś tam w stronę słońca zmieniać, przestawiać. No, myślałem, że 160 W, jak mam w panelu, to będzie ładowało dużo mocniej. Nie liczyłem na 160 W. No ale tu liczę, teraz mam 60, a jeszcze brakuje setki, więc różnica, jak widzicie, jest duża. Dobra, słuchajcie, no dokończymy ten test, zobaczymy, w ile to się godzin załaduje cały ten powerbank z tej firmy. Będziemy się przestawiać, to znaczy jest godzina tam 16, my mamy tam, jak widzicie na załączonym obrazku, 58 wacików, 16,4, 58 wacików, ale my teraz będziemy się przestawiać tutaj w to miejsce, żeby być twarzą do słońca, więc znowu robię przestawkę. Więc tak, jak widzicie, przestawiliśmy się twarzą do słońca, 57 wyciskamy i ani grama więcej, że niby jeszcze 3 godziny będziemy zatankowani, ale nic nie wyciśniemy z tego więcej. Zobaczcie, to już takie ostatnie rozstawienie, mówię ostatnie, bo zaraz będę kończył ten test z racji tego, że musimy spadać, jechać dalej. Teraz jak widzicie, już mamy godzinę 16:47, czyli przed 17. No słońce jeszcze będzie się jarać, jak widać na załączonym obrazku, do 19, ale potem już ten. I teraz zobaczcie, już mam tylko 48 wacików. Ja tu walczyłem z ustawieniami, bo można sobie to tak poustawiać, jak widzicie, od tej strony. To jest obudowa. No i ta obudowa ma coś takiego, że można sobie przypiąć tutaj i ją poustawiać pod różnymi kątami, jak Wam pasuje. Więc jak zmieni się kąt tej obudowy, można z tym latać dowolnie. Nie trzeba się opierać o samochód. Można sobie znaleźć miejsce, które Wam pasuje, ustawić taką kombinację. Można sobie ustawić taką kombinację dowolnie, no ale jak widzicie,
Może, tylko to jest taka walka o waciki tak naprawdę. Rozkładam i zapominam, tak? No i przyznaję, że jak już wspomniałem, jestem trochę rozczarowany, bo mój ten mały powerbank, on nie jest tam, nie należy do dużych, on jest ten malutki, jak widzicie, to on się będzie ładował cały dzień. No to gdybym miał tego dużego, tak naprawdę to bym go w ogóle nie naładował. Panelem, który ma 160 W. A mówię Wam, że dzisiaj jest patelnia. No jest patelnia niemiłosierna, mamy 30 stopni gorąca i nie wiem. No i powiem tak, jestem rozczarowany, że te mają taką słabą wydajność. Ogólnie gdybym wiedział, to bym nie kupił, tak to powiem. Dobra, to ja kończę. Na to może się komuś przyda, może tak, może nie. My się pakujemy i lecimy na dalszą miejscówkę. Trzymajcie się.